Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażemy Wam rolowanie. Czynność, która sprawdza się w technikach i taktykach interwencji, często przy zatrzymaniu osób. Polega to na tym, że gdy nasz oponent skończy na plecach, chcąc zapewnić sobie dużo większe bezpieczeństwo, musimy ułożyć go na brzuchu. Dzięki temu straci nas z pola widzenia i dużo ciężej będzie mu zadawać ciosy. Stworzymy sobie też dobrą przestrzeń roboczą do tego, żeby fajnie wyjąć kajdanki, skuć ręce i będzie to dla nas dużo wygodniejsze. Sprawdźcie kilka technik, jak doprowadzić do tego, że przerzucamy naszego przeciwnika bezboleśnie, nie robiąc mu krzywdy i zapewniamy sobie dużo większy komfort i bezpieczeństwo. Więc pierwsza technika rolowania. Pierwszą pokażę Wam z klasycznym obaleniem, który widzieliście w innym odcinku, tylko po to poglądowo, jak zrobić, żeby nasz oponent był na plecach. Więc mamy przeciwnika, w którymś filmie było, wróćcie sobie, tu gdzieś będziecie mieli odnośnik. Zginamy nadgarstek, wkręcamy się, układamy go. Tak. I mamy przeciwnika na plecach. Pamiętajcie, nigdy z tyłu, jak najbliżej, pełna kontrola. Wyciągamy nadgarstek, tak żeby oderwać jego bark od ziemi. Lewa noga w przód, bardzo długi krok, tak żeby tam stworzyć sobie tą przestrzeń roboczą. Zaraz sami zobaczycie. Żeby po prostu nie wtoczyć go sobie na nogi. W górę, daleki krok i uwaga. Spójrzcie tutaj, moje kolano cały czas przylega do jego łokcia. Gdyby coś tutaj się działo, dźwignia na łokieć. Tu jest cały czas pełna kontrola, dźwignia na nadgarstek. Tu mam przestrzeń roboczą. Tej nogi będę używał do przesunięcia go, tak żeby go sobie przetoczyć, a jednocześnie tu wyciągnąć w górę, tak? Więc w górę i wtaczam. Razem z nogą. Pach! Mam gościa. Jest na brzuchu, mało aktywny. Teraz bardzo szybko dochodzę do niego i pamiętajcie tutaj. Łokieć, jedna dźwignia. Nadgarstek, druga dźwignia. Ręka odwodzona w górę, trzecia dźwignia. Tutaj sobie możecie składać te ręce do kajdankowania. 4 dźwignie spokojnie możecie wykonywać. Druga technika rolowania, tym razem nasz oponent leży na plecach, podchodzimy, przeprowadzamy rolowanie, pewnie w celu dalszego kajdankowania. Sprawdźcie, jak to zrobić. Połóż się i delikatnie do ściany. Super. Mamy przeciwnika, musimy przejąć bliższą rękę. W tym przypadku będzie to jego prawa. Jego prawa ręka, nasza lewa noga. Po co? Chwytamy rękę, zawsze pamiętajcie, że przy chwycie, sprawdźcie tutaj, nie chwytamy tu, chwytamy tak, żeby palec wskazujący został, tu już mogę robić dźwignię, gdyby coś się działo, tak? Skręcam sobie w ten sposób jego rękę i jego łokieć przytulam do swojego piszczela. Zwróćcie uwagę, że gdy będę naciskał, będzie tworzyła się dźwignia prosta. Będę też łapał swojego przeciwnika za głowę, żeby pomóc mu się tu przerzucić. Jeśli bym tego nie zrobił i po prostu pchał tylko tutaj, złamię mu rękę. Oczywiście będzie odczuwał ból, więc dzięki temu też podniesie nadgarstek, będzie mi dużo łatwiej. Więc skręcam rękę, naciskam, od razu w tym samym momencie idę za głowę. Za głowę, przerzucam go, tworząc dźwignię. Obchodzę rękę, wchodzę i tak jak ostatnio. Dźwignia. Zabezpieczam jedno kolano na plecy, gdyby chciał fiszować. Drugie na szyję, spokojnie, tutaj się nic nie dzieje. Ma dopływ tlenu, tętnice są odkryte, więc wszystko jest w porządku. Patrz w drugą stronę. Tak. Zawsze róbcie tak, żeby nie widział naszych ruchów, wtedy jesteście bezpieczniejsi. Obszar pracy tutaj z kajdankami jest dużo pewniejszy i bezpieczniejszy. Rolowanie na koszyczku. Zobaczycie w technikach obaleń, jak wykonać koszyczek. Wykorzystamy go do obalenia. I sprawdźcie, jak zrobić rolowanie, tak żeby nasz przeciwnik z pleców skończył na brzuchu. Zamieniamy się. I tak, chociaż troszkę bliżej. Pierwsze co, wychwyt ręki, tak jak zwykle, w górę, tak żeby jego zgięcie łokciowe znalazło się w naszej przestrzeni roboczej. Wchodzimy, zmiękczamy, ręka się zgina. Zapinamy tak zwany koszyczek. I obiegamy go jak najszybciej, tak żeby jego nogi nie zdążyły się cofać. Nasze nogi idące do przodu są szybsze niż jego nogi idące do tyłu. Idziemy, on się kładzie, jesteśmy w tej pozycji. Uwaga, tego chwytu w ogóle nie puszczamy nawet na sekundę. Jedna noga jak najbliżej jego, druga jak najdalej od niego, żebyśmy stworzyli sobie przestrzeń. Raz, dwa i jesteśmy tutaj. Rękę trzymamy, spokojnie możemy sobie ją odpuścić, skontrolować, założyć kajdanki.
Teraz troszeczkę drastyczny akcent, to znaczy zatrzymujemy gościa, który prawdopodobnie był kiedyś zatrzymany lub zna te techniki. No, zazwyczaj będzie to jakiś bojówkarz albo ktoś, na kim były przeprowadzane kiedyś takie czynności. I spójrzcie, co zrobić, jeśli gościu nam się spina i wyprzedza naszą myśl o 2 kroki. Połóż się. Troszeczkę do mnie. Tak. Mamy gościa, który jest bezwładny, tak? W sensie było zmiękczenie i tak dalej, podporządkowuje nam się. Spokojnie robimy sobie rolowanie. Chodzi o to, że bark możemy wynieść do góry. To jest pierwszy moment do tego, żeby chłop nam się po prostu przetaczał. Wszystko jest ok. Ale nie dzieje się tak zawsze. Po obaleniu, gdy szybko dojdziemy do ręki, często jest tak, że ktoś się spina, chce się podnosić, jest cały napięty i my wynosimy rękę w górę. Oj, właśnie dzieje się coś takiego. Ciężko jest go przekroczyć, tu się zaczyna ogólnie galimatias. Więc gdy ktoś nam się spina, nie chce się podnieść, but musi wylądować na szczęce. Mocno. Mocny docisk na żuchwę. I ogólnie nie ciśniemy całą siłą tutaj w dół, tylko delikatnie w przód, tak że gdy będziemy dokładali tej siły, nie złamiemy mu szczęki, tu już jest luźny, noga nam się ześlizgnie, pójdziemy dalej i przetoczymy go, tak? Żuchwa, jak wiecie z wcześniejszych odcinków, punkt Artemii, więc jego ciało od razu stanie się wiotkie. Pomoże nam to przy dalszych czynnościach. Pokażemy Wam teraz najszybszą opcję rolowania. Myślę, że sprawdzi się ona zarówno w ciasnych i w szerokich pomieszczeniach. Bardzo fajnie będzie można kogoś poskręcać, kto nie jest zbyt wysoki, lekki i mamy przewagę warunków fizycznych. Spójrzcie, jak to zrobić. Mamy swojego przeciwnika, będziemy go sprowadzać, zrobimy klasyczny sposób z innych odcinków. Chwytamy rękę, sprowadzamy i w tym momencie dociągamy do siebie i obracamy na brzuch, tak? Zaraz zobaczycie delikatnie szybciej, jak to zrobić i sukcesywnie zwiększajcie swoje tempo, aż będziecie mogli kogoś swobodnie kręcić. Zaprezentowaliśmy Wam najciekawsze opcje rolowania. Odcinek dedykowany bardziej do mundurowych, którzy robią zatrzymania, ale również do przyszłych adeptów szkół policyjnych czy innych formacjach. Także jeśli Wam się spodobało, będziecie mieli ciekawy materiał dydaktyczny, za naszą pracę zostawcie komentarz, łapkę w górę, koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na nasze socjale. Trzymajcie się, hej! Millworld. Dla ludzi z pasją.